Witam, jest 20 kwiecień. Noce zimne na minusie. Wisteria, inaczej glicynia zaczęła kwitnąć. Nie przemarzła, nie zaszkodziło jej, jak to było kilka lat temu. Może dlatego, że jest już starsza. Na pewno ma jakieś 10 lat. Na 100%. Została bardzo mocno przycięta. Prawdopodobnie kwiatów będzie niewiele z tego powodu, ale nie chciałam, by mi aż tak się rozrastała. Wiatr wieje duży, mały. Grad pada co kilka dni. Krótko, lecz intensywnie. Dzisiaj biorę się za sadzenie sporej części roślin cebulowych. A co zamieszka w tych doniczkach? Przynajmniej do momentu, kiedy pojawi się zielone. A otóż kalle, inaczej kantedeskie. Jest tu bardzo dużo odmian. Jest też troszkę bez nazwy. Z różnych źródeł kupowane. Wiele z nich nie kwitło. Od kilku lat gromadzę kalle. A zeszły rok był okropny. Ja spodziewałam się, że będę miała burzę kwiecia. Zaraz zobaczymy, jak się przechowały. Są nieduże. Spodziewałam się przeogromnej burzy kwiecia. A tu nastąpił wielki guzik z pętelką. Ponieważ zakwitło tylko kilka sztuk. Tu jest kanna. Chyba Vermeer. Taka odmiana. Chyba, bo nie jestem pewna, czy mi się nie pomyliło. Na odkładanej kubce roślin. I narozmnażało się dużo cebulek. Przyrostów było bardzo dużo. Także zastanawiam się, czy w tym sezonie to rozdzielić. Zrobiłam to już jesienią. Tam podzieliłam się co nieco z kimś. Ale czy może lepiej zostawić to? Niech nabiera mocy. Bo tak myślę, że jak rozdzielę, to może znowu zacznie się namnażać kolejne potomstwo i znowu nie zakwitną. Ale ponieważ jest ich dużo, to stwierdzam teraz, że nie będę rozdzielała. Słuchajcie, tu mam ziemię przygotowaną, taką uniwersalną. Po tym sezonie sobie obiecuję, że nareszcie doczekam burzy kwiecia, że wszystkie co do jednej bulwy zakwitną. Ja je miałam, wiecie Państwo, wybudzać już wcześniej. Tak jak dziesiątki razy. Różne rośliny sobie obiecywałam, że wcześniej, na pewno w tym sezonie wcześniej. Ale gwiżdżą tutaj. Ale zobaczcie, w suchym, chłodnym pomieszczeniu one same zaczęły się wybudzać. Ile wody jeszcze ma w sobie taka cebulka? No, jak dobrze pójdzie, to wypadałoby, żeby raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 kwiaty wyrosły z każdej części. Zobaczymy. I tak, podpisy później. Na razie będę ustawiała na torebkach. Zobaczmy kolejne. Różna jest siła wzrostu tych cebulek. Ważne, że żadna bardzo nie wyschła. I żeby nie przedłużać, to ja je porozkładam i dopiero pokażę każdą. Dobiorę też wielkość odpowiednio. Captain Solo przykładowa. Spójrzmy, nawet tu maleńkie zielone. No dobra, do dzieła. Kalle zostały rozłożone. Strażniczka oczywiście musi być. No i co? W zasadzie wszystkie kalle wypuściły kiełki. To tak pokrótce. Przedstawiona wcześniej chyba Vermeer. A tu Vermeer. Większa ilość kalli kupiona została u królika. Była swego czasu przeogromna wyprzedaż. To było chyba 2 lata temu lub 3. Wtedy wszystkie oprócz jednej zakwitły. Rzeczywiście zgodność była.
Alaska. Tu kułatar. Tak. Paką. Była to okazja, by zdobyć właśnie dużo odmian. Aż się dziwiłam, czemu taka promocja wtedy. Wiecie? No ale czasem można wyczaić rarytasy. Tu na pomarańczowo kwitnąca. Tu ze znakiem zapytania. Nie wiem, jak kwitnie. Tu natomiast bardzo dawno temu kupiona miała być czerwona. Opisałam sobie, lecz podpis złamał się. Oszukana. Kwitła raczej na pomarańczowy kolor, przybarwiający się. Tu mamy Nashville. Odmiana. Wszystkie wypuściły kiełki. Tu Samba. Także wiecie Państwo, jak jest okazja solo, zdobywajcie. Będzie to materiał nasadzeniowy. Red Harm to jest kalla o czerwonych, o takich bordowych łodygach. Wspaniała, wyróżnia się. No, zresztą kallę tu mamy nie kwitła, oznaczenie C. Czas pokaże, na jaki kolor zakwitnie. Wiem, że ciemnofioletowych miałam dużo. Tu nie kwitła, B oznaczenie. Nie kwitła, A oznaczenie. Także kallę. O, i tu jeszcze co? Żółta Monika. Ta przepięknie się niczym kameleon przebarwia. Żółta, pomarańczka, różne odcienie. Dwie donice. Wspaniała. Pozdrawiam Panią serdecznie, szanowna Pani. Także kalle wyróżniają się przeogromnym zróżnicowaniem, wyglądem liści. Kwiaty około 2 miesięcy utrzymują się, rzecz jasna zmieniając, bo przebarwiają się, ale utrzymuje się kwiacior długo. To co? Podlewane i ziemią trzeba będzie przysypać i niech rosną zdrowo, tak? Ja kalle uważam za zupełnie bezproblemowe. Poza tym numerem, które mi wywinęły w zeszłym roku i nie zakwitły. Za to namnożyły się na potęgę. Nie za dużo tej ziemi, bo już przecież żakiełki wypuszczone zostały. Ja to jeszcze raz podleję. A w zasadzie to nie ma co tego nawet przyklepywać, bo przecież woda to w dół dociśnie tą ziemię. Podsypać zawsze można, jeżeli się okaże, że za mało, tak? To logiczne. Tak jak tu. Czy tu. A teraz zobaczmy kallę wcześniej wybudzoną, która stała w ciepłym miejscu. 3 tygodnie temu ją zaczęłam wybudzać. A tu jest wcześniej w pomieszczeniu kalla wybudzona, odmiana Kalifornia. Ze sklepu Cebule nasiona. I ona tu stoi w cieple już też ze 3 tygodnie. Różnica jest widoczna, duża. Nie ma to jak ciepło. Tamte kalle również zabiorę tu do oranżerii, będzie cieplej miały będą. Także mówię, kalle mają zróżnicowany wygląd liści, kształt, nakrapiane, bardziej lub mniej powycinane listki, bardziej lub mniej. No, wspaniałe są. Polecam. Teraz ceny są dosyć duże, ale trzeba po prostu czekać. A tu wybudzają się
kanny, takie bardzo maleńkie, które z Austrii trafiły. No i widzę, że tu się zaczyna dziać coś w numerze 3 i w numerze 4. Te kanny przyniosłam dziś z Podwiaty. Noce 0 stopni na minusie, ale mimo to 2 z nich już kiełki wypuściły, reszta jeszcze czeka. A tu kwitnące epifilium i na tym film skończę, bo idę dalie przeglądać. Czerwone, tak zwane babcine, klasyczne rozkwitło. Tu poczekajcie, obok wyciągniętych pomidorków, ale one również czekały. Były pod wiatą. Jak tylko wykiełkowały, a siane były 23 marca. Jak tylko wykiełkowały, to zostały na dwór, pod wiatę wyrzucone. I mimo tych zimnych nocy nie są fioletowe. Były folią i białą agrowłókniną okryte. Są powyciągane. Ale teraz co po niektóre wyciągnę, przesadzę do pojemniczków, podsypię ziemią, korzonki puszczą na łodyżkach i będzie jak trzeba. A tu, poczekajcie Państwo, wielkanocnik, inaczej Rhypsalidopsis. O, jaki rarytas, spójrzmy. 2 kwiaty z jednego członu, segmentu. A tu 1. Miałam 5 kolorów. W tej chwili kwitnie ten bladoróżowy. Duża część zmarnowała się, rzecz jasna, bo zaniedbałam. Ale te cieszą oko. A tu kolejne epifilium zaczyna kwitnąć. Ono na taki niepozorny kolor krem wróż. Biały wróż kwitnie i ma mniejsze kwiaty, ale dużo. Cóż jeszcze, begonia koralowa teraz kwitnie. Miałam kiedyś kilka odmian, duże. Były już duże, wysokie, metrowe, 1,5, lecz przymrozek mi je zniszczył, bo za późno schowałam. Została 1. I tu jest kolejne epifilium. O, ale za chwilkę coś pokażę. Tu już ma pąki kwiatowe. Nie pamiętam, na jaki kolor kwitnie, bo zaledwie 3 kolory kwitły mi, a swego czasu kupiłam ich z 7, z 8. Ale spójrzcie, co tu się zadziało. Tu mamy kolejne epifilium. I co widać? Co tu widać? Proszę bardzo. Wychodzi na to, że doczekałam owoca. Parę dni temu zauważyłam. Z drugiej strony podejdziemy. Bo pod światło źle widać. Więc albo na biało kwitło to epifilium, albo na żółto. Ewentualnie różowy kolor. No nic, będę obserwować. Lub nasionka zbierają się. Tworzą. Niczym u wielkanocnika na końcu segmentu, na końcu listka. I tu kaktusy, opuncje, wilczomlecz, przepiękna opuncja. O, taka ja nazywam, znaczy tak chyba się nazywają, variegata z białym. Muszą stać wysoko, ponieważ koty są u nas i no i co? I by zniszczyły, by się pokuły. Tu przymarznięta, zmarnowana, ale wypuszcza młode. I storczyk. Jedyny jaki mi został. Kiedyś miałam ich paręnaście, lecz nie wiedziałam wtedy, to było dawno, dawno temu. Nie wiedziałam na tyle,
że muszą rosnąć w podłożu specjalnym. I ja je wszystkie do ziemi takiej zwykłej posadziłam. Oczywiście zmarnowały się. Tu się ukorzeniają pelargonie, pomidorków miks. I tu różne rozsady już moje. Dobrze, to na tyle. Pozdrawiam Państwa i powodzenia życzę.